Obrona Lwowa w 1918 roku. Przygotowania. Pierwsza wojna, którą stoczyła odradzająca się po 123 latach niewoli Polska, wybuchła zanim jeszcze niepodległość oficjalnie stała się faktem. Przeciwnikiem byli Ukraińcy, a główną areną konfliktu Lwów. Trwające ponad 3 tygodnie walki utrwaliły legendę Lwowa, miasta zawsze wiernego Rzeczypospolitej. Jak doszło do słynnej obrony Lwowa przed Ukraińcami w 1918 i w 1919 roku. Jesienią 1918 roku, pod koniec I wojny światowej, wielonarodowa monarchia habsburska rozpada się. Niepodległościowe aspiracje narodów żyjących pod berłem Habsburgów często dotyczą tych samych terytoriów. Najważniejszą przyczyną konfliktu w Lwowie było dążenie narodu ukraińskiego, potocznie nazywanego wówczas Rusinami, do stworzenia własnego niepodległego państwa między Sanem a Zbruczem, czyli na terenie Galicji Małopolski Wschodniej. Ukraińcy po zakończeniu I wojny światowej ujrzeli szansę na stworzenie własnej państwowości i chcieli ją wykorzystać. A wiązało się to z rozpoczęciem konfliktu zbrojnego ze stroną polską, również zamieszkującą te tereny. Obszar ówczesnej Galicji Wschodniej, czyli teren potencjalnego przyszłego państwa ukraińskiego, zamieszkiwało ponad 5 milionów osób. Dominowała to ludność ukraińska, która stanowiła ponad 70% mieszkańców. Liczne grupy stanowili Polacy, 770 tysięcy, i Żydzi, 660 tysięcy. Większość Ukraińców zamieszkiwało wsie. W miastach natomiast większość stanowili Polacy oraz Żydzi. Dla Ukraińców najważniejszą sprawą w stworzeniu swojego przyszłego państwa było zdobycie stolicy Galicji Wschodniej, Lwowa. Miasto liczyło około 206 tysięcy mieszkańców. Ale Lwów był niemalże całkowicie polskim miastem. O jego roli, rozwoju administracji, kulturze decydowali zamieszkujący tam Polacy. Język rusiński używał tylko co 10. mieszkaniec miasta, czyli około 21 tysięcy osób. Obie nacje uważały tę ziemię za swoją. Konflikt stawał się nieunikniony. W październiku 1918 roku polskie, ale i ukraińskie elity postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. Ukraińcy wiedzieli, że wobec niekorzystnej struktury narodowościowej w mieście należy swoją przyszłą stolicę państwa zdobyć siłą. Dotarły do nich wiadomości o zajęciu przez Polaków Krakowa. Obawiali się, że wkrótce przyjdzie kolej na Lwów. 18 października 1918 roku w mieście doszło do spotkania wszystkich ukraińskich posłów do parlamentu austriackiego. Podczas obrad powołano Ukraińską Radę Narodową, która miała doprowadzić do stworzenia państwa ukraińskiego. Rada wydała rozporządzenie o połączenie w jedną całość wszystkich etnicznych ziem ukraińskich monarchii habsburskiej. Kolejnym politycznym ruchem było powołanie organu wykonawczego, czyli tzw. delegacji wykonawczej z doktorem Jewchenem Petruszewiczem na czele. Miał to być przyszły rząd ukraiński. Rada ogłosiła powstanie niepodległego państwa ukraińskiego obejmującego Galicję Wschodnią, północną Bukowinę i Ruś Zakarpacką. Strona ukraińska upatrywała swoje szanse w zdobyciu Lwowa, a potem stworzeniu własnego państwa w sile wojskowej. Dzięki korzystnym rozkazom monarchii habsburskiej, które wysyłały z Galicji Wschodniej na front włoski oddziały złożone głównie z Polaków i przemieszczania na ten teren oddziałów złożonych z Ukraińców, pod koniec października 1918 roku w Lwowie znajdowało się około 12 tysięcy żołnierzy ukraińskich. Te decyzje władz austriackich dobitnie świadczą o poparciu Ukraińców w ich dążeniach narodowościowych. Podstawą ukraińskiej siły zbrojnej była tajna organizacja
która miała za cel podjęcie na własną rękę walki zbrojnej o niepodległe państwo ukraińskie. Organizacja ta rozwijała się w różnych oddziałach armii austro-węgierskiej, głównie tych stacjonujących w Galicji Wschodniej. Przygotowania do zbrojnego przejęcia władzy podjęła działająca od jesieni 1917 roku konspiracja wojskowa. Prym wiedli w niej oficerowie Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych, ochotniczej formacji, która podobnie jak legiony polskie walczyła u boku Austriaków. To właśnie w niej opracowano plan ukraińskiego wystąpienia zbrojnego. Jej autorami byli ukraińscy oficerowie w służbie CK Armii Dmytro Witkowski i Petro Bubela. 29 października do Lwowa przybył sotnik Dmytro Witowski i objął kierownictwo spisku. Mógł liczyć na około 1500 żołnierzy i kilkasetek cywilów. W walkach o Lwów Ukraińcy liczyli na strzelców siczowych, oddział wojskowy podporządkowany formalnie armii austriackiej, składający się z 3000 żołnierzy. Rozkazy o wystąpieniu zbrojnym przesłano również do ukraińskich struktur w Przemyślu, Stryju, Samborze, Złoczowie, Stanisławowie, Tarnopolu i Rawie Ruskiej. Polacy mieszkający w Lwowie doskonale orientowali się w nastrojach, jakie panują wśród Ukraińców. Lwowska Rada Miejska uchwaliła akces do państwa polskiego. Polska Komisja Likwidacyjna powstała w Krakowie, miała przejąć administrację. Polacy posiadali informacje o przygotowaniach militarnych, lecz nie potrafili zorganizować własnych sił w celu odparcia ataku. Rada Regencyjna 27 października 1918 roku mianowała dowódcą wojskowym w Galicji generała Stanisława Puchalskiego. Przybył on do Lwowa, jednak nie uczynił nic w celu zorganizowania polskich oddziałów wojskowych na terenie miasta i w okolicy. Nie utworzono przede wszystkim komendy wojskowej, która koordynowałaby działania polskich formacji. Polskie elity w Lwowie zlekceważyły plany Ukraińców, nie spodziewając się, że zdobędą się oni na akcję w mieście, w którym stanowią znikomą mniejszość. Na domiar złego, nielicznej i rozproszonej polskiej konspiracji zbrojnej brakowało przywódcy. Na obszarze Lwowa i Galicji Wschodniej istniały 3 tajne organizacje wojskowe. Polska Organizacja Wojskowa porucznika Ludwika Delavu liczyła około 300 członków. Z peowiakami współdziałał Związek Wolność, który zrzeszał Polaków służących w armii austriackiej. Grupą nie więcej niż 200 byłych oficerów i żołnierzy Polskiego Korpusu Posiłkowego dowodził kapitan Antoni Kamiński, który uznawał zwierzchnictwo Warszawskiej Rady Regencyjnej. Podobną liczebność osiągnęły związane z obozem narodowym polskie kadry wojskowe kapitana Czesława Mączyńskiego. Ogółem było to około 700 słabo wyszkolonych i uzbrojonych ludzi. Garstka, jak na około 140 000 Polaków mieszkających w Lwowie. Sygnały o tym, że Ukraińcy sposobią się do wystąpienia, zaniepokoiły porucznika Delavu. 31 października zorganizował on spotkanie dowódców organizacji zbrojnych w celu połączenia wysiłków i przygotowania się do obrony. Mączyński i Kamiński bagatelizowali zagrożenie. Wybuchł nawet spór o naczelne dowództwo. Wieczorne spotkanie nie przyniosło porozumienia. Mączyński zakończył je słowami: teraz idziemy spać, a o 7 się zobaczymy. Tyle, że rano obudzili się we Lwowie opanowanym przez Ukraińców. Ale o tym w następnym odcinku, na który serdecznie zapraszam. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.